Jestem w Korei Północnej i spędziłem tutaj 4 dni. W najbardziej odizolowanym kraju świata, którego granice zamknięte były ponad 5 lat i zamknięte są ponownie. Heroin escaped from North Korea. Every year, hundreds of North Koreans risk their lives to flee their country. Sometimes I saw dead bodies floating down the river. Nie wiem, jestem zmieszany tym wszystkim. Pojebane to. Czy to ze mną jest coś nie tak? Czy to ze światem jest coś nie tak? Znalazłem się w garstce osób, która w tym krótkim okresie miała możliwość zobaczyć kraj, o którym wiemy tak niewiele. I mimo, że była to zorganizowana wycieczka, to zobaczyłem i zrozumiałem dużo więcej, niż mogłem się tego spodziewać. Nie brzmi to, jakbyś miał zostać wpuszczony drugi raz do Korei. Do Korei dostać się można było tylko w jeden sposób. Przez granicę z Chinami. Wkroczyć do Korei można tylko wraz ze zorganizowaną grupą. Mi udało się znaleźć biuro, które zorganizowało bardzo kameralny wyjazd dla 6 osób. Zaczynam w Malezji, Kuala Lumpur, stąd lecę do Pekinu. W Pekinie mam przesiadkę na inne lotnisko krajowe i dolecę do Yanji, które jest przy granicy z Koreą, a raczej z tą strefą ekonomiczną. No i tam kolejnego dnia autobusem wjedziemy już do strefy ekonomicznej Korei Północnej. Nie wiem, czego się spodziewać. Zostanie mi pokazane to, co ma mi być pokazane. Mimo wszystko będę starał się zobaczyć i doświadczyć jak najwięcej. Jest podobno możliwość, żeby porozmawiać z lokalsami. Od kilku dni uczę się języka koreańskiego. Chciałbym umieć 50 podstawowych wyrażeń. Wydrukowałem zdjęcia swojej rodziny, bo wiem, że dla nich więzy rodzinne są bardzo dobrym takim lodołamaczem w pierwszej konwersacji. Nie będę mógł się dogadać, to jakoś coś wypokażę, jakoś coś tam po koreańsku wołuję. Zobaczymy, co to będzie. Czuję no niemałą ekscytację, ale też duży respekt. No wiadomo, jeżdżając tam, w teorii wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, ale nawet sam aspekt pakowania się był skomplikowany. Każdy ze swoich sprzętów elektronicznych zrobiłem zdjęcie i wysłałem do firmy, która organizuje tą wycieczkę. Czy to mogę, czy tamto mogę. No i generalnie wiele rzeczy nie mogłem. Zostało mi powiedziane, że nie można brać rzeczy, które są zbyt małe, jak kamery sportowe, bo mogą wyglądać jak urządzenia szpiegowskie. Zresztą takie okulary z kamerami. Więc takich rzeczy nie mogłem ze sobą wziąć, tylko wysłałem je w ogóle paczką, tak samo jak i drona. Ale nie można brać też rzeczy, które są zbyt duże. Czyli na przykład zbyt duże obiektywy do kamery, bo wtedy się wygląda zbyt profesjonalnie, jak dziennikarz, jakby robiło się jakieś dochodzenie. Więc trzeba brać rzeczy, które są pomiędzy. Jest na przykład taka kamera DJI Pocket, no to ją trzeba tak złożyć, żeby wyglądała na taki dłuższy patyk i żeby nie budziła zastrzeżeń. Mam dużo kart, dużo baterii, więc będę musiał je porozdawać innym ludziom, którzy też przejeżdżają, żeby nie wyglądało, że wszystkie są moje. Wpadłem na taki pomysł. Nie wiem, jak to później wygląda z przeglądaniem tych materiałów. Czy oni będą jakoś to przeglądali na granicy, czy nie, ale byłem poproszony, żeby wylogować się ze swojego Messengera, ze swojego Instagrama, ze wszystkich swoich social mediów, bo jeżeli ktoś wyśle jakieś niegrzeczne rzeczy, to mogą być z tego tytułu problemy. Dlatego przyjmijmy, że na czas pobytu w tym kraju zamienimy sobie kilka wyrażeń. Jeżeli mówię, że coś jest wspaniałe, to znaczy, że jest przerażające. Jeżeli coś brzmi, czuję się tutaj bardzo bezpiecznie, czuję się zagrożony i być może ktoś mnie podsłuchuje. Na razie tyle sobie wprowadźmy do naszego słowniczka na ten odcinek. Zanim polecieliśmy na granicę z Koreą, przegadaliśmy, co można, a czego nie można robić. I jest tego sporo. Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. That's the trio. When you're speaking about them, just remain respectful with everything that you do. You won't have any internet throughout your entire time, so make sure that you tell your friends and your family that you won't be able to speak to them for the entire time after we leave China. No i wyruszamy teraz na lotnisko. Grupa 6-osobowa, jeden ziomal, ostatni kraj będzie odwiedzał właśnie, 197. Jeszcze w sumie nie wiem, kim są ci ludzie, ale takie ciekawe towarzystwo. Jednym z moich 6 towarzyszy będzie chiński influencer, Otto. Oh, you're quite recognizable in China. Yeah, my audience, my followers. Yeah. Does it happen to you outside of China as well? Or? Yeah, it happens. Okay. It happens sometimes. Yeah. How are you feeling? So excited. My first time in North Korea. Oh, let's start the journey. Yeah. Wsiedliśmy w samolot i już zaczęło się robić dziwnie. Przejeżdżamy nad strefą zmilitaryzowaną i kazano nam zamknąć wszystkie okna. Zasłonić wszystkie okna w samolocie.
doesn't want to open. I asked it already once. And the cabin crew was like, How do you feel? Are you excited about this whole trip? super excited. Can't wait. Kolejnym towarzyszem będzie argentyńsko-włosko-brytyjski influencer. Tak, Alejandro ma 3 paszporty. Really? Expect. Yeah. Expect that I don't know, man. Everything's so mysterious. Everything's so mysterious about this country. Closed for 5 years. I don't really know what to expect, but we are going to uncover a lot of things that people will not probably understand at this point. Wylądowaliśmy. Zaczynamy przygodę zaraz. Just don't panic, don't panic. I go to the right, you go to the left. Let's separate. Ale faktycznie przez to, że kombinowaliśmy z otwieraniem tego okna i nagrywaliśmy, to bardzo dużo oczu na nas było skierowanych. Fajnie byłoby nie zrobić przypału, zanim tam jeszcze nie wjechaliśmy. Ciekawie. Zimno bardzo. Pusto. Hilton! O kurwa, proszę bardzo, Hilton. Wow, nie widziałem takiego telewizora. Hello, do you speak Polish? Guten Morgen, guten Morgen. Za 5 godzin ruszamy do Korei Północnej. A nie można mówić w ogóle Korei Północnej. Jest to duża obraza. Można mówić do Korei, bo jest tylko jedna właściwa Korea, albo do DPRT. Czuję z jednej strony ekscytację i ciekawość, no bo zawsze chciałem tam pojechać. To jest najbardziej odizolowany kraj świata. Rozmawiając z niektórymi ludźmi, którzy tam faktycznie byli, te wszystkie negatywne opinie o Korei, niektóre są też mocno rozdmuchane i mocno wyolbrzymione. Niektóre są na pewno prawdziwe, niektóre są po części prawdziwe. Z drugiej strony ludzie często w poszukiwaniu sensacji wyolbrzymiają te rzeczy, no bo kto będzie bronił Korei Północnej? Zobaczymy, jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądało. Pokażę wam wszystko to, co mi zostanie pokazane, a nawet będę starał się przesunąć tą granicę może delikatnie dalej, żeby porozmawiać z lokalsami, żeby oczywiście z uszanowaniem rządu nie będę tam żadnych odpierdzielał rzeczy, bo jakby ryzyko jest duże. No choćby sytuacja Amerykanina, który kiedyś zerwał plakat, trafił do więzienia, finalnie zmarł. Oni się nie pierdolą, będą jutro mi przeglądali telefon, laptopa, będą wchodzili na mojego Messengera, na mojego Instagrama, do tego ze wszystkiego muszę się wylogować, bo jeżeli ktoś by na przykład wysłał memę z liderem, to mógłby mieć przypał. To mogłyby być problemy, dlatego ze wszystkiego się wylogowywuję. Oni nawet doradzili, żebym nie brał laptopa czy telefonu, ale wezmę, chociażby do nagrywania czy do zgrywania plików, po to będą mi potrzebne. Taka atmosfera przygody unosi się już odkąd tutaj wylądowaliśmy. Kiedy kazali nam zasłonić te okna w samolocie, to już poczułem, że dzieje się coś takiego trochę innego. Nie będzie mi tak łatwo zasnąć. Czuję naprawdę podekscytowanie na wysokim poziomie. Cześć. Dzień dobry. 11 stopni na dworze. Wyruszamy w stronę Korei. Taka książka została mi po wizycie w klasztorze w Wietnamie i poproszono mnie, żebym jej nie brał na granicę. No to zostawiam. Oh, good morning. The last one. Ready to go to North Korea? Yeah, let's go. Let's go. How do we say let's go in Polish? Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Let's go. Pora wylogować się ze wszystkich aplikacji, z Messengera, z Instagrama. Znając życie Makrela, by mi wysyłał, no już mi wysyła jakieś rzeczy, za które by mnie tam zamknęli. Ciekawy jestem, jak głęboko zanurzą się w szperaniu w moim telefonie. Mam nadzieję, że nie za głęboko. Jakaś pierwsza granica. Pierwsza kontrola. Wzięli nasze paszporty, ale jeszcze w Chinach. Dojeżdżamy powoli do granicy. This is it. Jesteśmy. Want to get out now? Oh, do we have to? Oh, yeah. Grupka influencerów, wszyscy z kamerami. Dzisiaj do Korei przyjeżdżają właśnie głównie influencerzy. Normalni ludzie
Rzadko. Dobra, musimy włączyć kamerę. Przypali mnie z 1,5 godziny. Teraz czekamy na autobus, który przywiezie nas z jednego miejsca do drugiego na granicy. Bardzo długo to trwa i granica jest otwarta tylko 2 dni w tygodniu. Przeszliśmy przez granicę. Nie za bardzo sprawdzali nasze rzeczy. Może zależy to od szczęścia. Na granicy chińskiej byłem bardziej sprawdzany. Jestem w Korei. Granica poszła łatwo, nie sprawdzali nas za dużo. Spisali tylko, ile mamy sprzętu elektronicznego, ale nie było weryfikowania tego, czy mam jakieś świństwa na telefonie. No i jesteśmy. Zaczynamy. Po przekroczeniu granicy poznaliśmy naszych przewodników. I'm less passionate about the country and more passionate about the people. I'm very interested in media and politics and really passionate about kind of rehumanizing how we think and feel about North Korea. The media has a tendency to demonize and sensationalize the North Koreans, and I just love showing people the human side to it and showing people that the North Koreans are just like you and me. Oprócz Zoe, która organizuje wyjazd, a w Korei Północnej była już kilkadziesiąt razy, towarzyszyć nam będzie kierowca oraz 3 Koreańczyków. Z czego jedna pani, która stale nas nagrywała. Na trasie od granicy do Rason raczej było pusto. Suchą ziemię pokrywały resztki śniegu i gdzieniegdzie widoczne były pojedyncze domki. These houses for farmers free of charge. I've heard about this. All the houses are free in Our state provides them with these houses free of charge. So, do you have house for free as well? Or do you have to pay for it? Or is it like just certain jobs? I can't tell that, but you know, the price of house is not so expensive, and everyone can buy their own houses on their salary. Can you understand? Okay. Yeah. They don't worry about buying houses. Wow, this is too expensive. I can't afford it. You know, there's this kind of thing never happens. We never worry about that. Bardzo pani tak oficjalnie bardzo zachowują się. Ciekawe, też kamerą mamy przez cały czas, która nagrywa nas podczas całej wycieczki. Ulica zupełnie pusta. Co jakiś czas tylko widać jakiegoś pana na rowerku, który sobie przemyka. Ale ciekawe. Dla nich to jest też bardzo nowe, nie? Od 5 lat nie było tutaj turystów z zagranicy, a więc... I'm just taking a shot of the street. Z wyraźną dumą w głosie pani przewodnik powiedziała, że niegdyś na tych terenach była powódź, w wyniku której ludzie potracili domy. Lider partii postanowił jednak wybudować osiedle domków i każdemu zapewnić schron za darmo. Podsumowała tę historię, że dlatego właśnie socjalizm jest najlepszym ustrojem, bo na zachodzie ci ludzie byliby zostawieni na lodzie. Od granicy do naszego miasta czekało na nas około 2 godziny jazdy. Na trasie mieliśmy kilka przystanków i pierwszym z nich były... Ale śmieszny ma nosek. Ale słodkie zwierzę. O, mają opiłowane różka. Trochę wystraszone te zwierzęta się wydają. Agresywne się dziebnęły ze 2 razy. No ale takie otoczone w sumie. Niecodzienna aktywność. Nie spodziewałem się, że będziemy karmili sarny po przyjeździe. Miejscowa po miejscowie wjeżdżamy do jakichś różnych miejsc. Teraz fabryka wody mineralnej, która jest 30 sekund dalej od tych sarenek. Ciekawe, że jest tak pusto w każdym miejscu, do którego przyjeżdżamy. Nie ma zupełnie ludzi. Jesteśmy w tej fabryce, tutaj można sobie kupić jakieś rzeczy. Fabryka to tak naprawdę pijalnia wody mineralnej. Nic szczególnego tam nie widziałem. Bro, I know it's for free, but you're drinking that water for past 5 minutes. I tutaj jeden ziomal robił zdjęcie i uciął trochę aparat, no i podszedł jeden tutaj z tour liderów i poprawił aparat. Następnie ruszyliśmy w stronę Rason, gdzie zacząć mieliśmy od wizyty w restauracji, aż w końcu zameldowania w hotelu. Nasza przewodniczka to pani Kim, która ma zaledwie 19 lat i jesteśmy jej drugą grupą w życiu, więc przyznała, że się stresuje.
Po chwili jednak atmosfera zaczynała się rozluźniać. 자식한 품에 안고 정을 다해 보살피시네 나를 하자 김정은 지대하신 군바자 사랑하자 김정은 친근한 우리 facilities and now we can work oils from any other countries like Iran. Infrastruktura zaczęła się zmieniać, przypominając postsowiecki kraj. Na ulicy widać było pojedynczych ludzi i bardzo znikomą liczbę samochodów, ale trochę rowerów. I co ciekawe, sporo z nich było elektrycznych. Pani prosiła, żebyśmy nie nagrywali nieładnych budynków. And I will tell you is Rasa International Communication Company. I tak właśnie dojechaliśmy do restauracji. Restauracji hotelowej. Hotelu, który był totalnie opuszczony. Wyglądał jak drogi, ekskluzywny hotel wybudowany w latach 90. A na pustej przestrzeni słychać było jedynie biesiadną muzykę dochodzącą z sali bankietowej. Wow, co jest? Wow. Jakby wyprawili tutaj dla nas wesele. Wystrojona muzyczka. Pachnie. Damn. Did you expect that? Totally unexpected. Wow. Looking good. Mind blowing. Tutaj ciekawy ten widok, pani tak stoi. Obrazek jak z Black Mirror, nie? Wszyscy siedzą tylko i przed tymi kamerami. No ale tak to jest, tak właśnie wyjechało przede wszystkim dużo dzisiaj influencerów. W tym pierwszym rzucie po przylocie do Korei Północnej jest bardzo dużo influencerów, właśnie nie tylko w tej wycieczce, ale w innej jest Podróże Wojownika i Bratosiewicz, którzy są też podróżnikami. Bo nie tylko influencerzy, ale też ci ludzie, którym zależy na odwiedzeniu wszystkich krajów świata. Wiem, że teraz się na to rzucili, bo nie wiadomo, jak długo granica będzie otwarta. Jest tutaj z nami pan, który 197 kraj właśnie już odwiedził. Właśnie to jest jego kraj. W sensie, że ostatni. Tutaj pan po środku. No dobrze. No, this is chicken, I guess. Yeah, we need to try some kimchi. Takie typowe, weselne schabisko. Zimne, ale bardzo dobra panierka, fajnie przyprawione. Piwko zostało tutaj nalane przez urocze panie, które na twarzach mają wypisany spokój niesamowity i nie bardzo się odzywają. Tutaj mamy, moi drodzy, dobra. Muszę sobie nakładać, bo widzę, że to znika bardzo szybko jedzenie. O, A, to jest coś na słodko. Ja myślałem, że to jest taki kawał mięcha. A to jest truskawkowy toast. It smells like strawberry to me. Strawberry bread. Yeah, actually, yeah. But I was pretty sure it's a big slice of meat. This is so strange, no? It's actually, yeah, strawberry bread. Interesting. No, zrobili dla nas niezłą ucztę, nie? Tutaj. Czuję się jak w Igrzyskach Śmierci. Jak te grubasy, tak jak to się tak obżerały. Kiedy reszta, wiadomo, jak żyła. A my sobie tylko suwamy potrawami. Naprawdę to jest jak takie polskie jedzenie weselne. Takiego wujka, co był przez pół roku w Azji i chciał się pochwalić. I na siłę nawciskał jeszcze jakichś takich azjatyckich potraw, jakieś kimchi, jakąś rybkę, tościk truskawkowy. Wreszcie dotarliśmy do naszego hotelu.
Przed hotelem, a raczej nad nim, jest wielki telebim, z którego puszczane są na przykład wiadomości albo materiały propagandowe. Nasz hotel był w podobnym klimacie co ten, w którym jedliśmy obiad. Jest to podobno najlepszy z 8 hotelów w Rason. Ja miałem pojedynczy pokój i tak właśnie wyglądał. Duża łazienka. Normalnie takie przybory jak w prawdziwym hotelu normalnym. No bo to jest chyba prawdziwy, normalny hotel. Mydła, szczoteczka, zestaw ręczników, klasycznie. No, nieźle, nieźle. Nie spodziewałem się. Powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony, jak to wygląda. Telewizor płaski. Tutaj jakaś komoda. Tutaj co? Jakichś kabli nie ma. Chyba nawet nie ma. Na pewno nie ma podsłuchu tutaj. Nie jestem na tyle ważną osobistością. A może jest. Jak tak, to pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli ktoś mnie słucha teraz, poza moimi widzami kochanymi. Tutaj mamy takie... Co to jest za dziwne tworzywo? Taki mustangowy zegar. Można chyba jarać w pokoju. Ja nie jaram i tak. No tutaj jakieś kabelki, ale to chyba kabelki od tego. Moi drodzy, czyżbyśmy nawet nie mieli podsłuchu? A ciekawe, co jest w tej telewizji. Zobaczmy tą telewizję. Reklamy normalnie? Co jest? Patrzcie, jakie reklamy. Co jest? No tutaj jakieś śmieszki chyba? Też nie mam, chyba chore, ale no takie wiecie, że krzyki, wielkie napisy w takim... Taka telewizja japońska, można by powiedzieć. Nie, no to jestem mocno zszokowany. Dowiedziałem się później, że hotel, w którym spałem, miał dostęp do chińskiej telewizji. Koreańczycy u siebie takich programów nie mają. Jak wygląda widok na zewnątrz? Takie blokowisko. Ogólnie hotel, w którym jestem, to jest najlepszy hotel, jaki tutaj można znaleźć w tym mieście. Wydaje się, że podsłuchu, tak powiedziała Zoe, ale powiedziała, że pewności nie ma, że na pewno go tutaj nie ma, ale na pewno nikt nie siedzi i nie słucha cały czas, o czym tutaj sobie rozmawiamy. Znaczy, no nic nie jest w życiu na pewno. A co to jest to? To takie podejrzane. No dobra, nie ma co się skizować. Idę na kawę z Alejandro, bo mamy tutaj w hotelu nawet kawiarnię. Jestem zaskoczony tym, jak to wszystko wygląda, powiem szczerze. Czas na podsumowania będzie później, ale idziemy się czegoś napić, bo jestem już po prostu zmęczony. Klimatyzacja w pokoju jest nawet. Fajny, świecący zegarek. No, nie wierzę, że nie myśleliście, że będzie to też trochę w innych warunkach. I tak wiadomo, że to jest wszystko gdzieś tam pokazywane, jest tam to, co ma być nam pokazane, ale i tak jest to wszystko takie ładne i na dobrym poziomie, nie? Nie będzie kawy teraz, bo za długo się ją robi. Idziemy zwiedzać. Wszystko, co nam było pokazywane, ma jakiś głębszy cel. Przyjechaliśmy do banku. Nie jest to główny bank, ale jeden z takich większych w Korei. Strefa, w której jesteśmy, to jest taka specjalna strefa ekonomiczna, w której Korea testuje, jakby to było, gdyby był kapitalizm. Eksperyment podobno nie do końca udany. Teraz są granice, były otwarte też po 5 latach, więc być może znowu do tego eksperymentu z kapitalizmem będą podchodzili, ale tylko w tej wyznaczonej strefie Rason, w której właśnie jesteśmy. No i właśnie tutaj, w tym banku, obcokrajowcy mogą założyć sobie konto koreańskie. Do tej pory robili to głównie Chińczycy, którzy przyjeżdżali tutaj w interesach, no ale my sobie możemy też założyć konto. Założenie konta jest tutaj równoznaczne z tym, że jesteś... Nie, może pomylę jakieś słowa, ale jesteś wykreślony z systemu bankowego. Stracisz inne konta generalnie. Ale jednak znalazł się gościu, który postanowił sobie taką kartę otworzyć, nie? Jeden tylko się zdecydował, no nie wiem, no dla mnie trochę to jest szalone. What you gonna do with your bank account?
No idea. A souvenir. 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 Nice. O, jedyny spad. Jestem zmieszany, nie? Bo nie wiem, bo tutaj ktoś mówił, że można mieć duże komplikacje przez otwarcie tego konta bankowego. A dwóch ziomali sobie założyło. Are you gonna put all your savings on that account? Oh yes. Are you opening a bank account? Yeah, go ahead. And I'm opening 10 at this place. You don't need to show your passport. No, that's fine. Do you even have to give your name and surname? Or you just give money and you receive the plastic? You just give money and that's it. I gave them my name, Lionel Messi. Seriously? Lionel Messi, yeah, Lionel Messi will have a bank account. I'm gonna use a different name as well. Okazało się, że ta karta to tak naprawdę tylko taka pamiątka, ona nawet nie działa. A ja wymieniłem 3 złote na łony koreańskie, które tak wyglądają. 8000 wonów za 3 zł. I wszystkie te pieniądze muszę wydać podczas pobytu w Korei. W teorii powinienem wydać, bo w większości miejsc nie przyjmą pieniędzy ode mnie, bo tymi pieniędzmi mogą płacić tylko Koreańczycy. Więc to bardziej będzie taka chyba dla mnie pamiątka, którą zostawię jako napiwki dla osób, które będą nam gdzieś pomagały. Ludzie zdziwieni tutaj bardzo, że nas widzą, no nieprzyzwyczajeni. Przez 5 lat w ogóle nie było tutaj osób z zagranicy. Rok temu trochę Rosjanów wpuścili właśnie do tej strefy, ale jest to jednak dla nich takie zjawisko no niecodzienne. Kurde, jak mnie ciekawi, że już jestem tak blisko, nie? Tych ludzi i tego świata tak naprawdę i chciałoby się tak poznać trochę więcej jeszcze. Dowiedzieć się tak naprawdę, jak to wygląda, ale spokojnie. To się dopiero zaczyna. Gdzieś tam co jakiś czas widać, że tam z jednej strony, z drugiej ktoś przejeżdża sobie. Mam zakaz nagrywania tych ludzi. Ale mimo wszystko takie ciekawe doświadczenie. Ale zimno się robi. Strasznie. Dobrze, że na ostatnią chwilę kupiłem sobie jakąś kurtkę i długie spodnie, bo ostatnie 5 miesięcy jestem w ciepłych krajach i nie miałem takich rzeczy. Więc na szybko w Indii kupiłem byle co, ale to bardzo byle co czuję. Ten napis tam na wprost oznacza: pójdziemy wszędzie z naszą partią. Obok tej góry z napisem wszędzie z partią zaraz był gdzieś napis: idealnym dowódcą jest Kim Jong-un. A teraz tutaj się ludzie gromadzą i sobie oglądają takie propagandziki, no. A może nie? Zobaczmy co to jest, nie oceniajmy. Może to nie jest partyjne jakieś. No nie, no dobra, jest propagandzistą. Ale takie wesolutkie. Po małym spektaklu o tym, jak partia jest zajebista, idziemy do parku. Art is here, you know, that is like box. Liczę na to, że trzeba wyjść od państwa guidów, napić się soju. Soju, czyli taki tutaj alkohol koreański. On też jest w tej Korei Południowej bardzo popularny, ale oni tutaj mają taki OG właśnie na północy. I sobie często tutaj to dziabią. Więc mam nadzieję, że przy okazji takiego wieczorku, kiedy będziemy poili się soju, to przełamiemy trochę te bariery, bo widzę, że jeszcze państwo guidowie są zestresowani. Widać po nich, że się tak trochę boją, stresują. Spoglądają na raz co kilka sekund, czy za daleko gdzieś nie odchodzimy. Zresztą mówił mi ziomal, że on od 5 lat po angielsku nie mówił. Więc jeszcze troszeczkę się może też po prostu stresują całą organizacją wycieczki. Niekoniecznie może chodzi o jakieś tutaj daleko idące przypuszczenia i wnioski, ale no. Child. One child? Yes. Okay, so there's a whole family, but only one child. So we can. Widziała pani taką historię, że tam jest wyspa, na której mieszka tylko jedno dziecko. I dla tego jednego dziecka przyjeżdżają nauczyciele. Jest 2 nauczycieli, ma komputer, ma naukę i że jest to zafundowane przez rząd. Na tej jednej wyspie, która tam jest. A takich wysp w Korei Północnej jest wiele. I nieważne, czy dziecko jest na mainlandzie, no w sensie na głównej Korei,
czy na wyspie, to ma zagwarantowany darmowy komputer i edukację. Tak powiedziała pani. Powiedziała to z wielką dumą. Powiedziała to kilka razy. Jesteśmy na zajęciach z gotowania kimchi. Zrobili takie u nas w hotelu. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Zobaczcie, jak to jest wszystko zorganizowane. Tutaj panie, które wyglądają jakby były z Masterchefa. Tutaj jakieś wielkie młotki do zgniatania czegoś. A tutaj będziemy my. Zakładamy te fartuszki i będziemy gotować. Kurs robienia kimchi polegał na tym, że dostaliśmy gotowy sos od pań kucharek, potem dostaliśmy kapustę, a następnie mieliśmy ją wysmarować. Koniec historii. No takie paskudnie to wygląda, jak ja to zrobiłem, nie? A tylko miałem wysmarować kapustę, nawet takie coś potrafię. Jak dotąd moje łapy, już się tak dzieje. Zobaczcie w ogóle, ile ludzi się tutaj nagle zebrało. Tak pokażę niby tą kimchi, ale tak naprawdę popatrzmy sobie na salkę, która się trochę zmieniła i takie życie tutaj nastało. Nie wiem, kim są ci ludzie tutaj. Możliwe, że goście hotelowi albo inni turyści z jakiejś tej... Trochę luźniejsza atmosfera nastała. Ja widzę, że im po prostu bardzo zależy na tym, żebyśmy pokazywali to, co chcą, co dla nas przygotowali. Stres pojawia się wtedy, kiedy wyciągamy kamerę i nagrywamy coś za oknem, albo jakieś ludzi, albo jakieś budynki, albo coś tak sobie gadamy do kamery. Jak ja teraz na przykład, ale teraz miła, fajna atmosfera. Ale kiedy za bardzo odchodzimy od ramowego układu dnia, to wtedy widzę, że pojawia się w nich takie lekkie poddenerwowanie. Na zasadzie, że się boją trochę, nie? Co mówimy i co pokazujemy. Ale jak jest to, tak jak teraz kimchi, to jest weselutko. I jest miła atmosfera. Następnie kolacja. Znów suto zastawiony stół. I co ciekawe, każda potrawa była na zimno. The vlogging team. This table for content creators. Nie. Nie mogę, jak to wygląda, no jak Black Mirror, nie? Każdy z tą kamerą tylko zamiast jeść. And the bro is using 2 cameras, one is not enough. No nie spodziewałem się szczerze, że tak będzie wyglądał ten trip. Że taki hotel, że takie jedzenie. Wiedziałem, że będą nam pokazywali taką ładniejszą część, ładniejszą stronę, ale to przekroczyło trochę moje wyobrażenie na temat tego wyjazdu. Zobaczymy, jak kolejne dni będą wyglądały. Na razie jest w ogóle bardzo intensywnie. Nawet na chwilę nie można usiąść, bo już od razu tutaj nasi gajdowie dbają o to, że albo żebyśmy coś zjedli, albo żebyśmy się napili, albo żebyśmy lecieli zaraz z kolejną nową atrakcją. Udało się chwilę porozmawiać dzisiaj z naszą gajdką, tak przez 15 minut. Pierwsza taka prawdziwa rozmowa, która już mi trochę otworzyła oczy. Podsumuję, jak będę w pokoju hotelowym. Ale liczymy tutaj z ziomalem moim, z Alejandro, że liczymy na to, że będzie więcej takich rozmów i dzisiaj jeszcze kogoś się uda namówić na sołdziu i troszeczkę bardziej tak z nimi od serca porozmawiać, ale widzę, że to muszą być rozmowy po pierwsze bez kamery, po drugie nie tak w biegu, po trzecie najlepiej w trochę mniejszym towarzystwie, jak jest nas 2, 3, a nie tak całą grupą, bo widzę, że ich to peszy po prostu, są speszeni tą grupą i tym wszystkim, więc... So how do you feel at this point, like after the first day in here? Is it what you've been expecting? For me, totally unexpected. I have a different perspective about this country. I totally thought, purely talking about the first day, right? Tomorrow everything can change, but talking about the first day, I thought like I could not film anything. I thought I need to be careful with this and that. You were afraid, right? Like we all were. Yeah, afraid, paranoid about stories I heard in the past. Oh, you cannot even go to the toilet without your guide, and you cannot even stay behind the group. And I stayed behind the group. I went to toilet. I walk on my own. We filmed so many different things with this microphone on the street. So totally unexpected the first day in a positive way from what we saw. Again, we still have a few days and maybe things change, but yeah, to me it felt very positive. I don't know for you guys. So do you feel like, for example, that the room might be bugged or not? I How do you think? If you could take a guess. To be honest, 50-50. Okay. There might be some sort of control. I cannot verify this. What do you think? Is it bugged or room? It's positive way, much better than I think.
I thought there is no, really, as what you said, no freedom in here. And yeah, we take a lot of videos and photos, and we just play around. Yeah, we play around. So I think, this city might be different from Pyongyang. Yeah, for sure. Yes. So this is more open than the other city. Ale dziwna sytuacja się wydarzyła. Wyszliśmy teraz z kawiarni, jest już po 23. Nie było już nikogo w hotelu. I przed kawiarnią siedzieli państwo, gajdowie nasi. W ciszy. I czekali na nas, a siedzieliśmy na tej kawce godzinę. Spytaliśmy, czy czekali za nami, czy coś się stało. Nie mogą po prostu spać i sobie siedzą. Tak w holu, w lobby. Zmieniło mi to wrażenie na koniec tego dnia. Spojrzeliśmy się tak wszyscy tylko po sobie, bo jakby ewidentnie wiadomo o co chodzi. I się rozeszliśmy. Zmieniło mi to trochę vibe i na pewno mi trochę ten poziom zaufania, który udało się we mnie zbudować we mnie i w sumie we wszystkich z nas. Udało się im zbudować przez kilka pierwszych godzin. Został tak nadszarpnięty. Także nie wiem, czy teraz w tym pokoju nie ma jakichś... Czuję się bezpiecznie i jest tutaj wspaniale. Najbardziej w tym wyjeździe ciekawi mnie to, co miało nam nie być pokazane, a więc ludzie i ich życie. Chciałem dowiedzieć się jak najwięcej i jak najbardziej zrozumieć ich perspektywę na świat. Z tego względu wielu rozmów nie nagrywałem, by po ludzku porozmawiać bez wywoływania presji na moich rozmówcach. I pierwszego dnia w mojej głowie zostały przede wszystkim dwie wypowiedzi. Pierwsza, w której jeden Koreańczyk z ogromną dumą powiedział, że kocha swój kraj, bo żaden inny kraj nie jest tak za swoimi obywatelami jak jego. A gdy spytałem, co wie o zachodnich krajach, powiedział, że dużo, bo raz w tygodniu w soboty ogląda newsy ze świata, które pokazują, że na zachodzie są cały czas demonstracje i depresja. Witam serdecznie. Po krótkim śniadaniu wybieramy się na górę. Będziemy się wspinać 600 metrów, a później idziemy do szkoły. Przygodo, kontynuuj się. Chyba widzę dwóch ziomali z Polski. Podróże wojownika i Bratosiewicza. Ale spotkanie w Korei Północnej. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Manko. Co tam słychać? Witam serdecznie. Annyeonghaseyo. Grupa Bratosiewicza i Piotrka. Za nami. Mówiłem, że jestem pierwszym Polakiem. Jesteśmy przed statuą i sama procedura robienia tutaj zdjęć ze statuami jest bardzo skomplikowana. Trzeba było się zapiąć aż pod samą szyję. Trzeba było zostawić plecak, torbę w autobusie. Nagrywać można tylko w taki sposób, żeby nie ucinać w ogóle żadnego z elementów, ani stópek, ani główki liderów, żeby nie urazić, żeby oddać szacunek. Cały czas, cały posąg musi być widoczny. I zobaczcie, tutaj jest kolejna grupa, która podchodzi. I tak samo, nie? Ustrukturyzowani. Oj, to nie są żarty. To jest jeden wielki cyrk. Co tu się dzieje? Jakie wrażenia ogólnie? Tak w dwóch zdaniach do tej pory? No jak w symulacji się czuję. No trochę tak. Truman Show, co? Truman Show. A mieliście też taką wykwitną wyżerkę? Tak. To takie dziwne uczucie, co? Jak sobie zdasz sprawę, w jakim jesteś miejscu, na jakim poziomie żyją ludzie i dostajesz stół, tak wiesz, stół zastawiony krewetkami. No, krewetkami. My mieliśmy, u nas to wygląda wszystko jak taka kolacja w PRL-u, wiesz. Miałem jedną konwersację fajną z panią, ale jej nie nagraliśmy, jak właśnie włączyliśmy kamerę i wieczorem. Albo mówi tak, bo tak się boi, ale wyglądało na to, że serio w to wierzy, taka dumna z tego socjalizmu, wiesz? Że na przykład na zasadzie, no powiedzcie szczerze, jak jest w Korei Południowej, bo słyszeliśmy, że ludzie tam są nieszczęśliwi, bo bardzo dużo pracują przez kapitalizm, nie? I takie, wiesz, i taka cisza, tak nikt nie wie co powiedzieć, żeby jej nie urazić i tak, no wiesz, no jest dobrze chyba, nie? Że szczęśliwi są w miarę tam ludzie. I że mega tak na kapitalizm najeżdżała, albo wiesz, że na przykład są jakieś budynki, ona mówi, o, to jest przykład socjalizmu, ludzie stracili domy i wybudowano im, wszystko za darmo. I uratował i im budował. A w Chinach jak jest, jak będzie powódź? I wiesz, że ciągle takie robiła tak. Podgryzania pod kapitalizm. Dokładnie to samo. Dziwne były te wszystkie zasady związane z tym, jak się można zachować przy posągu. To jest chyba oczywiste, tak? Że jakby będąc tam, to nie jest tak, że czczę tutaj liderów,
Jestem tutaj, chcę zaobserwować, jak wygląda ten kraj, więc muszę podążać i robić to, co robi cała wycieczka, tak? A teraz wychodzimy sobie na górę. 500 ileś metrów przed nami, right? Right. Yeah, I told them to subscribe your Chinese YouTube channel. Okay. What's your name? On your nickname? Zhongdan. Yeah, guys, follow Zhongdan. Nasza Black Mirrorowa wycieczka się rozpoczęła. Jedna kamera, drugi pan tutaj z kamerą. Wszystko jest tak ustrukturyzowane, że jak staniemy gdzieś dłużej na 30 sekund niż powinniśmy, to już jest takie idziemy. So would you like to move to Pyongyang when the borders will be open for foreigners? I'm not sure because of course I love Pyongyang and also I love my hometown. It's important to develop not only capital but also local areas. Yeah. So it's my dream to develop our Rasan City. Okay. So I want to let you know about Rasan City a lot. How you do this? You're always in the front. You're running like a leopard. Gratuluję panowie. 49 i 50 miejsce. Dalej w czołówce. Męcząca trasa nawet całkiem. Chociaż się nie wydaje w Korei Północnej, że będę się męczył wspinając, ale jestem naprawdę mokry jak świńsko. A do tego założyłem się z Katalonczykiem, że kto wygra, ten płaci 10 euro, więc muszę wygrać. Thank you. Top of the world. Are you okay with losing? Do you want to use PayPal or do you want to pay by cash? Before photo, maybe you should like pay your debt and give me my money. That's my father. I think I feel because I'm sure it's gonna be fine. What? Pora na cold noodles, czyli potrawa tradycyjna w DPRK. Ikoniczna. Okay. Wow. Hello. Kamsahamnida for beautiful dresses. Myślę, że jest to klasyczny obiad, jaki sobie każdy je zawsze tutaj. Nic specjalnego. Just a casual lunch. Just a casual lunch. Zaczynamy pokaz. Po przyjechaniu do restauracji czekał na nas taki pokaz, który trwał. I pokaz sam w sobie można ocenić jako coś ciekawego i obrazującego kulturę. Ja jednak mając z tyłu głowy, że wszystko jest pokazem przygotowanym specjalnie dla nas i mając wyobrażenie na temat warunków życia w Korei, czułem się nieswojo. How do you feel about it? About this whole? Mind blowing. Mind blowing. Honestly, one more day in the life in the DPRK. Just a typical day, right? A teraz te panie, które wykonywały pokazy, serwują nam jedzenie. Czuję się dziwnie. Nawet rozmowa tutaj z Kim, widać, że ona jest bardzo... Ci ludzie są zapatrzeni jakby w ten kraj i ten socjalizm jest na tyle mocny. Tu nie ma sensu przyjeżdża człowiek z zachodu ich jakoś uświadamiać, czy gadać, że jest jakoś inaczej, bo to też nie o to chodzi. Ja po prostu tu jestem, że chciałbym to zrozumieć jak najbardziej bo też widzę, że nie wszystko, co jest pokazywane w zachodnich mediach jest faktycznie takie, jak jest pokazywane w zachodnich mediach. W ogóle na przykład gra mobilna jakaś, to mnie mega zdziwiło. Mam jakiś swój internet. Kim ma na przykład bardzo dużą wiedzę geopolityczną o stolicach, gdzie są jakie kraje, ale niektóre informacje są bardzo mocno zmanipulowane, bo jak na przykład powiedziała, że raz w tygodniu oglądają wiadomości i wie, co się dzieje na świecie. No i spytaliśmy się, co się dzieje na świecie. Ona mówi, no demonstracje i strajki. To tak spytaliśmy delikatnie, no ale, no i co, i tak myślisz, że tak faktycznie jest? To tak, nie to, że oburzona, ale odpowiedziała, no tak, no przecież nie udają, no musieli ci ludzie wyjść na ulicę. I genuinely feel that a lot of them do love their country. Some of them may just be saying it, but it's definitely not. All of them are just saying it for the sake of it. There is genuine love and pride with a lot of the North Koreans, most of the North Koreans. It's hard to tell
how genuine they are, but yeah, at least some of them. Z jednej strony uczta i super jedzenie, a z drugiej strony czuję się trochę brudno, źle, niesmacznie, że w kraju, w którym jest bieda i w którym jest, gdzie żyje się naprawdę ciężko, my dostajemy jakieś kurwa homary, nie? Czy krewetki. Czy wspieram ten kraj, będąc tutaj, czy na przykład dając kwiaty dziewczynom? Można tak powiedzieć, że wspieram ten rząd, a można powiedzieć, że wcale tak nie robię, tylko przyjeżdża mi daleko kilkuset tysięcy osób, czy tam iluś, pokazuje, jak to tak naprawdę wygląda z mojej perspektywy, a te moje pieniądze wiele nie zmienią. Wiele nie zmienia, bo taka wycieczka 4-dniowa z hotelami, jedzeniem i wszystkim innym kosztuje 800 euro. Biorąc pod uwagę koszta tego wszystkiego, dużo zysku z tego nie ma. Tym bardziej, że tych turystów jest naprawdę mało. Biorąc pod uwagę, że rząd koreański czerpie miliardy z działalności IT hakerskiej, to te pieniądze zarobione z turystyki są naprawdę niczym. Bo w otwarciu granicy dla turystów chodziło o co innego, o odczarowanie wizerunku Korei. Według niektórych osób tak mogą to ocenić, że przyjechałem tu i to wspieram. Myślę, że wspierałbym to, gdybym pokazywał, gdybym też manipulował. Ja też pokazuję wycinek rzeczywistości. Wszystko, co oglądacie w internecie, jest wycinkiem rzeczywistości, ale ja mam przynajmniej szczere intencje, żeby pokazać wszystko tak, jak widzę i wszystko tak, jak uważam. Wielu rzeczy nie mam zdania tutaj na przykład, więc nie będę starał się udawać, że mam jakieś. Zmieszany jestem. To jest chyba dobre słowo. I to jest na razie słowo tego wyjazdu. To jest potrawa, która jest tutaj ikoniczna. Pyongyang, zimne kluski. Dobre, ale po prostu jakby ci zupa wystygła. Trochę mało wyraziste, pikantne, całkiem. Ale jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy... A jakie odczucia generalnie macie? Dziwnie, taki dysonans trochę, nie? Ja się czuję w ogóle, jakbyśmy byli... Mira, they're living. Ja. W tym filmie Truman Show. Tak, to samo mówiłem. Ej, wczoraj naprawdę, jak podjechaliśmy pod bank, jak nie widziałem nikogo na ulicy, podjeżdżamy pod bank, a tu z każdej strony ludzie wyszli nagle, nie? Rowery pchają, wózki pchają. Ja wydaje jak film. A ja z kolei miałem wrażenie, że jak idziemy, to się ludzie rozszczepiają i nie ma ludzi, jak chodziliśmy parkiem. Ale to już pewnie też trochę przesadzamy, bo już człowiek tak sobie jakoś sobie... Znaczy, ja ci ogólnie miałem tu przyjechać z otwartą głową, ale potem co ja zobaczyłem, to mi się chyba znowu zamknęła. Następnie ruszyliśmy do szkoły. Te domki, które widzicie, to klasyczne koreańskie domki, które widziałem na całej trasie od granicy. Zoe powiedziała, że tego rodzaju architektura jest również w innych częściach Korei. Idziemy teraz do szkoły, pogadamy sobie z dzieciakami, które tutaj chodzą do szkoły. Chcę mieć podczas tego wyjazdu, ogólnie podczas życia, podczas podróżowania, ale dobra, o tym wyjeździe teraz, jak najbardziej otwartą głowę. Wiadomo, że to wszystko jest tutaj udawane, ale pod fasadą tego udawania jest jakaś prawda. W większości budynków, do których wchodziliśmy, w centralnej części widniała podobizna Kim Jong-una. Swoją drogą, Kim Jong-un to pierwszy lider, którego zdjęcia ozdabiają budynki za jego życia. Poprzednich liderów na ścianach zobaczyć można było dopiero po ich śmierci. Za chwilę zobaczycie obrazek, który był tak przerysowany, że aż przerażający. Z tego faktu, że ci ludzie nie są nawet świadomi, że te scenki to jest wręcz parodia. A do tego wszystkiego największy paradoks, jaki widziałem do tej pory. Napis na tablicy We are happy z dopiską roleplay. Wearing the pink uniform placed by Father Master Kim Jong-un. We are the happiest in the world. So, who would you like to be in future? What would you like your job? Oh, I will join the army. Army? Army, yes. Oh. I protect our country and people. Oh, that's nice. Our fatherland, the President Father Kim Jong-un gives us this school. As you know, this school is very wonderful and excellent. So we can learn everything in this school. I repair this lab, so I protect our country and people. You also would like to go to the army or a different job? Yes. Also army. And what about you? I'm going to be the scientist for our people and country. Oh, that's As nice. you know, scientist is very important, I think. Okay. Would you like to go to different parts of DPRK? To Pyongyang or... Pyongyang is the capital
of our country. So Pyongyang is very beautiful. Have you been in Pyongyang? Yes, of course. Oh, you like it? Yes. And you like Pyongyang? Yes, I like it. I wish I could come. Maybe in April I will go to Pyongyang. Oh, yes. Yeah. See you guys. Nice. It was a pleasure. Następnie pochwalili nam się swoją salą 3D i salą komputerową. No dobra, tak wygląda sala. Ja generalnie ciągle jeszcze jestem umysłem w tej sali, w tej klasie. Po rozmowie z chłopakami, takie zderzenie światów, nie? Strasznie widać ułożeni i tacy wyuczeni. Jak na przykład spytałem, czy ci się podobało w Pjongjangu, to jeden drugiego już tak szturchał pod nogą, że tak. Następnie krótka wizyta na sali gimnastycznej i tyle, jeżeli chodzi o pierwszą szkołę. No ta rozmowa z chłopakami, jak powiedzieli o tym, dlaczego chcieliby wstąpić do wojska. Ta retoryka, nie? Którą mówili. No ciekawy jestem, czy oni też tak uważają, czy tak mówią, bo się trochę boją. Czy powód jest jeden, czy drugi. Jest to takie trochę przykre, jak się tego słucha. No przykre, nie? Ale też jest zawsze to pytanie, nie? Czy człowiek żyjący na przykład w iluzji może być szczęśliwy? Nie chciałbym mieć takiej typowej youtuberskiej, clickbaitowej aury, że o, zobaczcie, wszystko oszukiwane, wszystko kłamstwo, wszystko sztuczne. To też nie o to chodzi, bo my też nie jesteśmy... To jest tak, że przyjechałem z krystalicznego świata, w którym praworządność i tylko prawda nas wyzwala, nie? Też mamy swoje na zachodzie za uszami. Świat nie jest czarno-biały, ale zobaczenie tego, co widzę tutaj, na pewno pozwala dojrzeć więcej kolorów. Teraz jedziemy do szkoły dla sierot. Taka anegdotka. Wczoraj jak rozmawialiśmy o tej szkole dla sierot, to zadała pytanie nam nasza przewodniczka: a co wy robicie z sierotami na zachodzie? Bo słyszałem, że zostawia się ich na lodzie, że nikt im nie pomaga i że sieroty nie mają co począć. I tak nas wprowadziła do tematu tego, że jedziemy do szkoły dla sierot. No photos in here. Finished photos. Dziwnie mi, nie wiem, tak to wygląda. Pokazuję, co mi pokazują. Klasa z 2 uczennicami i panią. W kolejnej sali czekał na nas kolejny pokaz. Przed nami kolejna szkoła, tym razem językowa. Obrazek Kim Jong-una i można tylko pokazywać cały oczywiście. Zostaliśmy kilka razy upomnieni, że jak będziemy nagrywać, to proszę nic tylko nie ucinać. Szkoła jak szkoła. Stara polska szkoła. Hello, hey, I'm Wojtek. I'm from DPRK. I'm kidding. I'm from Poland. You know Poland? Yes! Oh, that's nice. So I'm so happy to be here. Yeah, that's it. Yeah, thank you. Do you know the capital city of Vietnam? Yes! Hey, is it okay if I record? Yes! Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Wojtek. What do you do in your free time when you finish? In my free time, I read books. I read history books. Do you have any questions? Would you like to know anything about my country or about my life? I want to know about your family. About your family. Could you tell me about your family? Oh, so I have father and mother and sister, but I don't have wife or children. So, I'm single. You have girlfriends or boyfriends? No, right? Na tym etapie jeszcze tego nie wiedziałem, ale w Korei temat seksu czy randkowania praktycznie nie istnieje. Zauważyłem po ich reakcji, że mega ich to speszyło, więc szybko zmieniłem temat. What would you like to do in future? In the future, we will save the military soldiers. Military? Yes. All of you? No, I will be a teacher. Teacher? Yes, English teacher. Nice, that's cool. It's really safe and clean in Korea. That's my first time here, my second day. I've never been in DPRK before. How many countries have you been in the world? 62. 62? Yeah, 62 countries. Is this the first time you have visited our
and you're happy time. Yeah, and I love food. Food is really good. Oh, how are you feeling about our country? It's really clean, it's really safe, and I really like the food. But it's cold, you know, it's very cold right now. You know anything about Poland? Oh, yeah. Poland. Poland. Do you know something about Poland or not exactly? The capital of Poland is Warsaw. Warsaw, exactly. Yeah, that's right. How many languages can you speak? Polish, English, and I'm learning Spanish. What about you? We speak two languages, English and Russian. Russian? Yes. Oh, you good in Russian? Yes. Okay. Would you like to visit any countries? Like one day, maybe in future? What is the name of this song? Na 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 Kim Jong. Yes. Na 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 na. What is it? Dear Father, Oh yeah, I know this one. We've been listening to this like before. It's very good song. Yeah. Na 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 na. Everybody sings of you. Dear Father Kim Jong-un. Everybody sings of you. It's in English? Yes. Oh, I thought it's in Korean. Your father, Kim Jong-un? Yes. Okay, cool. Have you been to Pyongyang? No, but I would like to go. Have you been? Yes, of course. You like it? Yes, Pyongyang is very beautiful. Would you like to, when you will be older, would you like to stay here in Rason, or would you like to travel to Pyongyang or different parts of Korea? Pyongyang is our capital in our country. So Pyongyang is beautiful, more beautiful than Rason. Pyongyang is our country's heart. So Pyongyang is very sacred for us. Yeah. Pyongyang is in our mind, in our heart. I saw pictures of Pyongyang, like very modern, the buildings and everything. Very nice. Thank you guys. Thank you. Te rozmowy są, jak widzicie, mam wrażenie trochę, że jak zapytałem się w pierwszej klasie i w drugiej, czy chcieliby pojechać do Pjongjangu, bardzo zdecydowanie szybko wykrzykują tak. A kiedy pytam, jaki jest Pjongjang, co wam się podoba, mam wrażenie, że oni identycznie odpowiadali, nie? Pyongyang is our capital in our country. Pyongyang is capital of our country. Pyongyang is beautiful. Pyongyang is very beautiful. Pyongyang is very beautiful. Have you been? Yes, of course. Have you been in Pjongjang? Yes, of course. Czy to przypadek, że mówią słowo w słowo tak samo na niektóre pytania? Nie wiem. Thank you very much. Thank you for having us. Nice talking to you. Nice talking to you as well. Have a good day. Bye bye. Okay. Bye. To jest szkoła dla dzieciaków specjalnie uzdolnionych. I nie mówię na zasadzie, że z jakimiś niepełnosprawnościami, tylko naprawdę specjalnie uzdolnionych, które pięknie śpiewają, czytają, rysują. Jesteśmy tutaj trochę jak taka wizytacja w szkole. Jak przychodziła dyrektorka i trzeba się było ładnie zachowywać. To my jesteśmy takimi dyrektorkami białymi. A to sklep szkolny. Idziemy na pokaz teraz, moi drodzy. Ale sala duża. What can I say? Mixed feelings, right? Both, yeah. Because I came with a completely different picture in my mind. And then something else happened. So there's both sides. There's things that you might think they're staged. Well, you know about your conversations with the children. Yeah. And other things that look more real, like when we see on the streets people going to work and you know. I think there's both things in it. Yeah. I still don't have a proper conclusion, a proper assessment about the whole trip because it's been only 2 days. But super interesting so far. Yeah.
Ja pierdolę, ale to jest pojebane. Ludzie tu łażą, wszyscy teraz dookoła k***a. Czy chińscy turysty najbardziej, o. Do tych dzieciaczków podchodzą nawet tak bez pytania, jak do jakichś marionetek. Jakie to jest zjebane. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie w życiu widziałem i sfilmowałem. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to bardzo. W sensie jaki to jest mindfuck, no czuję się jakbym miał 3 godziny gwałcony mózg, czuję się jakbym był indoktrynowany. To jest taka wycieczka, na którą jedziesz i przez 3 dni piorą ci łeb. Taki nie jest, taki brudny się taki człowiek czuje, że to niby nagrywa, niby nie no, tu jest straszne takie... to jest. W ogóle przerażające jest robienie sobie zdjęć też jakby tutaj. Nie rozumiem, dlaczego ludzie pozują z tymi dziećmi na przykład. Jak taka atrakcja, te dzieci są jak takie małe roboty swoją drogą. Jestem dużo bardziej zmieszany niż po wczoraj, nie? Bo wczoraj wiadomo, że to wszystko było gdzieś tam pokazywane, ustawione. To, co miało nam zostać pokazane, było pokazane, nic więcej. Ale to, co było dzisiaj, było już takie przerażające trochę, nie? Ale też nie tylko to, co było to show. Mnie wkurwiali też ci ludzie, tak powiem szczerze, nie? Ci chińscy turyści i w ogóle ci influencerzy z niektórych grup. Też nagrywam, też pewnie przekraczam czasami taką granicę, która dla normalnego człowieka mogłaby się wydawać, że jest za dużo. Jak podchodzę i nagrywam, to się zapytam, hej, mogę nagrać? Na przykład była taka rozmowa z naszą przewodniczką, to jakiś ziomal wziął i tak podczas rozmowy, nie? I tak se telefon trzyma. Widać, że nagrywa ją. Jak można wziąć i nagrywać kogoś, kiedy wiesz, jaka jest sytuacja tutaj w tym kraju i w ogóle, no. Chciałbym też tu wrócić. Chciałbym tu wrócić kiedyś. Chciałbym pojechać do Pjongjang. Chciałbym zobaczyć trochę więcej. Też jestem straszony, że jak powiem za dużo, to że już tu więcej nie przyjadę. Very careful about what I say in the media because obviously I want to keep going back. It's hard to say if there's one specific thing that you should or shouldn't say, but the obvious things would be disrespecting the leaders, disrespecting the country, and disrespecting the people. Like I've said, it's all about respect, and they just want to be respected. They are so disrespected on the international stage that, you know, if you disrespect them as well, then they take it very seriously. They're a very proud nation. These kind of little sensitivities are fine, but you definitely have to be careful about what you say in the media. And I'm very open about the fact that I self-censor my content. Bardzo spoko jest Alejandro. Ten ziomal, który jest influencerem z Argentyny, mieszka w Madrycie. W ogóle bardzo fajna grupa, z wyjątkiem jednego człowieka, o którym nie powiem, który to. Bo jest jeden człowiek, który mocno przesadza moim zdaniem z tym właśnie nagrywaniem ludzi. Dlatego teraz chcemy porozmawiać jeszcze sobie z dziewczynami. Zagraliśmy z Alejandro, że idziemy do pokoju, żebyśmy się wszyscy rozeszli, żeby ktoś jak hiena zaraz nie wyskoczył z telefonem i nie zaczął nagrywać, bo wiem, że jedna dziewczyna z nami nawet chętnie rozmawia, tylko... mniej chętnie przyjmę. Już nie wiem, paranoję mam k***a jakieś, ale co to jest? Skąd to idzie? To kablisko? I dokąd to idzie? Dlaczego kabel stamtąd idzie tutaj? I tutaj, co to jest za kabel? Dlaczego to jest jakieś kablisko takie paskudne? Nie wiem, wszystko co mówiłem to ja też może przesadzam. Dobre mam wrażenie, no jednak to ten hotel i to jak nas przyjęli i ten cały spektakl, bardzo pozytywnie to zapamiętam i nie ma co gadać. Dlatego teraz moja krótka wypowiedź w tajnym kodzie dzieciństwa, kiedy dodawało się K przed każdą sylabą. Kapo, kaje, kaba, kane, mu, je, tak, że, by, nie, ryzyko, kawać materiału, który mam. W razie czego. I bardzo często mam takie, co jest właściwą rzeczą do zrobienia na moim miejscu, tutaj będąc, co jest właściwe. I za dużo na tym myślę, bo ja nie mogę nic, więc ja mogę tylko wam pokazać to najlepiej, tak jak potrafię. Ale jak pokażę za dobrze, to mogę zrobić problemy niektórym. Więc jednak wraca się do pytania, co jest najlepsze. No lepiej nie robić nikomu problemu. Wieczorkiem, tak jak mówiłem, skoczyliśmy na małą pogawędkę z naszymi koreańskimi ziomalami. See you tomorrow. Dobra, nie nagrywałem rozmowy z Kim i z Pakiem, ale są naprawdę dojebanymi ziomalami. Kurde, super te rozmowy są. Mówię bardzo jakby pełni wiary i nadziei w tą narrację koreańską, więc jakby to nie jest cokolwiek, nic, co by mogło jej przynieść problem, ale myślę, że to są bardzo ciekawa rozmowa.
Oni mają telefony, mają smartfony, mają swój koreański internet, mają swoje koreańskie gry mobilne. Mają coś takiego jak Candy Crush, jak Tetris, mają takiego swojego WhatsAppa, mają jakieś takie inne swoje aplikacje, które my też tam mamy, w takiej bardziej trochę prymitywnej, okrojonej formie. I korzystają z tego tak, żeby tylko komunikować się oczywiście z innymi Koreańczykami. No nie mają dostępu do zewnętrznych apek i zachodniego internetu. Ale mają aplikację na przykład z newsami. Pokazywała mi newsy na temat piłki nożnej. Nie mam jak zweryfikować tego, ale wydaje się, że to były prawdziwe informacje. Zna Lewandowskiego na przykład. Powiedziała, że Bayern Monachium to jej ulubiony zespół i była bardzo smutna, kiedy Lewandowski przeszedł z Bayernu Monachium do Barcelony. O piłce wie w ogóle bardzo dużo i dużo wie o geografii, bo ma na przykład globus, na którym który tasuje sobie i sobie uczyła się stolic. Warszawę też tak już kojarzy. Tak troszeczkę jej się zapomniało, ale generalnie kojarzyło Warszawę. Filmy, jak to jest z filmami na przykład. No bo oni nie mają dostępu do zachodnich filmów, nie powinni ich znać, ale znała Shreka. Słyszała o Harry Potterze, uczyła się ich na uniwersytecie, bo ona bardzo dobrze mówi po angielsku. I tam właśnie puszczane mają te filmy, pewnie z jakąś tam cenzurą na jakieś takie trochę bardziej edgy rzeczy, no bardziej takie zwariowane, ale puszczają im te filmy. To tyle z takich ciekawostek, jeżeli chodzi o dostęp do zachodniej rzeczy, ale to, co myślę, że jest najciekawsze, to jakby pełnia wiary w słuszność ustroju, który tutaj jest, albo konfrontowanie mnie z tym, że kiedy ona powie coś tak pełna wiary, żeby sprawdzić, jak ja na to zareaguję. Czy się z tym zgadzam, czy się z tym nie zgadzam. Mimo wszystko ona totalnie pełnia z bardzo dużym szacunkiem do rządu koreańskiego się wydała. I można zauważyć jednak dużą antypatię do tego wielkiego kontynentu. Do tego kraju, który nazywa się jak Wielki Kontynent. Którego wolę nazwy nie wypowiadać. Może wpadam w paranoję, a może po prostu lepiej dmuchać na zimno tak czy siak. Idę spać. To jest bardzo ciekawy wyjazd, bardzo uczący. I towarzyszy mi huśtawka emocjonalna. O ile wczoraj byłem taki, to wszystko to trochę luźniejsze i mniej niż się spodziewałem. Bo też tak trochę wszystko było wczoraj na wariackich papierach i dużo nie zobaczyliśmy. Później dzisiejszy dzień, no to już jednak propaganda ogromna. I taki pusty wzrok u tych ludzi. Bolało mnie to, że kurwa, te wycieczki są tak... Trochę, że się traktuje tych ludzi jak małpy. Wstyd mi po prostu jest za to, że też z kamerą latam i że też jestem influencerem i może staram się to zrobić z jakimś jakkolwiek szacunkiem. Bo ja mam taką ochotę tak po prostu przytulić na przykład takiego człowieka. I tak nie wiem, ale nie wiadomo co zrobić w ogóle. Nie wiem, kurwa. To się może wydawać takie proste z waszej perspektywy. A może ja jestem zbyt jakiś emocjonalny, nie wiem. A ktoś inny powie, że jestem zbyt mało, bo to w ogóle by tutaj... Są bardzo różne reakcje, jak gadam z ludźmi, którzy tutaj są. Dziewczyna taka, która z nami tutaj jest, to wiem, że ją to na przykład bardzo rusza. Ona jest bardzo tak wtajemniczona w temat i ją to rusza. Ją to bardzo rusza. Czy jest inaczej niż się spodziewałem? I tak i nie. Podsumowując. Jest inaczej i nie jest inaczej. Myślę, że niektóre elementy tego, w co oni wierzą, jakie są to ładowane do głów, są takie, jak się spodziewałem. No ale jest jeszcze inna kwestia. Jeszcze trzeba brać przede wszystkim pod uwagę, że raz to, co jest nam pokazywane, to jest tam wycinek rzeczywistości, ale dwa, Rason sam w sobie to jest tylko wycinek Korei. I to taki, który miał być specjalną strefą ekonomiczną, taką jak Shenzhen, w której będą mogli zagraniczniaki kupić sobie coś za jeny na przykład. Albo ten napis na tej tablicy, jak weszliśmy, nie? Dzisiaj we are happy, roleplay. Ten roleplay też w ogóle taki nieintencjonalny, trochę strzał w kolano, nie? Trochę taki paradoks. I ta sytuacja z Bratosiewiczem. Co się dzieje? Dobra, idę spać, postaram się iść spać, pierdolę z 5 melatonin. No i kochani, zapraszam was do subskrypcji tego kanału, żebyście nie przegapili kolejnej części z Korei Północnej. Yo! Co ja tak przeżywam? Co takiego? Do tej Kim mam taką straszną empatię. Jak tak patrzysz w te oczy takie niewinne, dobre, które mówią rzeczy, które no nie zgadzają się z tym, co wiesz o świecie, tak zupełnie. Mówią z takim przeświadczeniem, że to prawda objawiona, ale mówią to z taką dobrą, szczerą intencją, to tak i tak nie wiesz co zrobić. Bo nie wiesz co zrobić, bo w normalnym świecie powiesz człowiekowi na przykład prawdę. A tutaj nie wiesz, czy chcesz na przykład tworzyć problemy sobie, tej osobie. Poza tym jak ktoś ma coś bardzo ściśle zakorzenione, to jakiś randomowy, zwykły człowiek, którego znasz godzinę, jak powie ci inaczej, to wcale nie zmienisz zdania. To jest taka po prostu bezsilność. To jest to słowo, bezsilność na coś, co jest ciężkie gatunkowo. Którą trzeba zaakceptować. Wiem, na tym polegają podróże. Wiem, że na tym polega podróżowanie. Takie podróżowanie. Wiem, że na tym to polega. I żeby nie robić z siebie Jezusa i że no ale no to co? Ale kurwa wiem, że polega w teorii, ale w praktyce jak to widzisz i tak doświadczasz, to jest po prostu ci kurwa ciężko. Nie mam nic więcej do dodania, nie wiem po co włączam tą kamerę, już po prostu tak chodzę i tak chuj, nie.